falkata, starożytna broń z Półwyspu Iberyjskiego. Ma ona taki interesujący kształt, do czego można to przyrównać, do jakiegoś tasaka. Sztych zaostrzony po obu stronach, mniej więcej do 1/3 długości ostrza. Reszta głowni jednosieczna, ostra po wewnętrznej krawędzi łuku. Ostrze rozszerza się w kierunku sztychu, przez co środek ciężkości przesunięty jest właśnie w tamtą stronę, a to zwiększa siłę cięcia. Falkata była popularnym typem miecza na Półwyspie Iberyjskim od V do I wieku przed naszą erą. To są tereny dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Używana była na przykład podczas II wojny punnickiej około 200 roku przed naszą erą, gdzie iberyjscy najemnicy walczyli dla Kartaginy, używając właśnie falkat przeciwko siłom rzymskim. Rękojeść została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym i komfortowym chwycie. Często posiadała zamknięty chwyt z hakiem lub zakrzywioną głowicą, aby zapobiec ześlizgiwaniu się dłoni podczas używania. Była używana zarówno przez jednostki piechoty, jak i kawalerii. Jej konstrukcja sprawiała, że była skuteczna w walce wręcz zarówno pieszo, jak i konno. Tutaj widać, jaki ten egzemplarz ma ładną pochwę. Przy okazji wyposażona jest ona z boku w taki mały dodatkowy nożyk o zakrzywionym ostrzu. Kiedy zapowiadałam, że będę robić film na temat falkaty, to powiedziałam, że to jest takie ciężkie, nieporęczne, bardziej do cięć niż do pchnięć. Potem zaczęłam szukać materiału na ten temat i dowiedziałam się, że się myliłam, bo to była bardzo poręczna broń, służąca do walki na przykład w ograniczonej przestrzeni, przez to, że była taka krótka, świetna i skuteczna zarówno jeśli chodzi o pchnięcia albo o cięcia. No i wzięłam ją do ręki, zaczęłam ją wywijać, a jestem przyzwyczajona bardziej do szabli, gdzie sztych, czyli końcówka ostrza jest tam gdzieś hen daleko, a to nie dość, że jest krótkie, to jest jeszcze ostre. I tak sobie skutecznie machnęłam, że uderzyłam się w bok głowy. Na początku myślałam, że uderzyłam się tylko płazem, czyli bokiem ostrza. Bo to nawet nie bolało. Potem spojrzałam do lustra i zorientowałam się, że jednak przecięłam sobie skórę, ponieważ to zaczęło bardzo mocno krwawić. I trochę jeszcze w prawą stronę, a wyglądałabym jak wiedźmin, albo nie miałabym oka. Najlepsza była reakcja ludzi. Czym się skaleczyłaś? Falkatą. Czym? Taka starożytna broń z Półwyspu Iberyjskiego. No, także zaczęłam się nawet zastanawiać na początku, czy jak mnie za paręset lat archeolodzy nie odkopią, to nie będę miała takiej rysy na kości, jak po walce bronią białą, ale sądzę, że raczej nie, ponieważ to nie było aż tak głębokie, żadne tam mięśnie nie zostały uszkodzone i boli mnie nadal, jak tutaj dotykam. Oraz będę miała taką malusieńką bliznę na pewno. Także dzieci, nie róbcie tego w domu. Broń jest niebezpieczna, ponieważ musi taka być, gdyż na tym polega zasada jej działania. W ogóle te shorty na YouTubie, które robię, też takie same wrzucam na TikToka i TikTok zablokował wyświetlanie jednego mojego shorta dla widzów poniżej 18 roku życia. A on miał bardzo dużo wyświetleń swoją drogą. No i na początku pomyślałam, jakim prawem i w ogóle, że mi się to nie podoba, ale potem doszłam do wniosku, że może to nawet i lepiej, bo w końcu to jednak nie jest content dla dzieci. Falkata. Jak każda broń miała swoje wady i zalety. Z zalet można wymienić środek ciężkości przeniesiony w kierunku sztychu, co zwiększało siłę cięcia. Była idealna do walki wręcz i łamania tarcz. Kompaktowy rozmiar, odpowiedni do walki w ograniczonym terenie, np. w lesie. Możliwość zadawania pchnięć oraz cięć.
oraz też często była kuta z wykorzystaniem zaawansowanych technik metalurgicznych, co nadawało jej trwałość. Oraz dzięki zakrzywionej rękojeści dobrze siedziała w dłoni i nie wyślizgiwała się. Wady to mniejsza skuteczność w pchnięciu niż proste miecze, ograniczony zasięg przez to, że była krótka, nie miało się przewagi dystansu w walce w porównaniu na przykład do długiego miecza. Wymagała też więcej umiejętności w kuciu, w wytwarzaniu jej niż produkcja zwykłego prostego ostrza. Falkata przypomina nieco współczesne kukri. Jest to ciężki, zakrzywiony nepalski nóż używany jako broń sieczna o krzywej, takiej właśnie dziwnej, złamanej głowni oraz używany jako narzędzie. Stanowił część uzbrojenia heldarskich górków, narodu wojowników. Zwany był także jako nóż górków. Falkata kontra kopis. To, co widać na filmie, to jest kopis. Jest to broń grecka o falistej, zakrzywionej klindze. Tu na zdjęciu są obydwa naraz i co można by powiedzieć o różnicach między nimi? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rękojeść, bo kopis ma taką zamkniętą, ale nie, tak się zdarzyło akurat tylko w tym przykładzie, bo w wielu innych one są po prostu czasami nie do odróżnienia. Druga rzecz, jaka się tutaj rzuca w oczy, to to, że kopis jest mniejszy, ale to też nie jest jego cecha charakterystyczna, wyróżniająca go, ponieważ tak tylko tutaj się przydarzyło akurat, że ten jest konkretny egzemplarz, nieco mniejszy. Tak naprawdę to różnią się one sposobem wygięcia ostrza. W przypadku kopisu ono idzie w dół, a falkata ma nieco bardziej zakrzywione w górę. Takie to są szczegóły. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia na temat falkaty i zapraszam na kolejny odcinek, ponieważ Ja wam coś pokażę. A o tym będzie w kolejnym. Ma 2 spusty. Dwururka.